Na przestrzeni wielu filmów o Gothicu pojawiło się co najmniej kilkadziesiąt pytań o to, w jaki sposób robię uniki lub zbieram przedmioty bez tej przydługowej animacji. Sprawa jest wyjątkowo prosta, ponieważ mam zainstalowanego Uniona, który pozwala mi wgrywać wszelkiego rodzaju skrypty do Gothica, co sprawia, że jestem w stanie znacznie uprzyjemnić sobie rozgrywkę, chociażby przez ucięcie animacji zbierania, która mnie osobiście w bardzo wielu grach irytuje. Osobiście nie jestem fanem przydługowych poradników, także streścimy sobie temat najmocniej jak się tylko da. To, co na samym wstępie musisz wiedzieć, to dwie rzeczy. Po pierwsze, instalacja Uniona jest tak dziecinnie prosta, jak instalacja samego Gothica. Druga jest trochę pół żartem, pół serio, bo używanie Uniona przez bardzo wielu tzw. prawdziwych fanów Gothica jest uważane za cheaty i psucie sobie zabawy. Ale jeśli to was nie zrazi, to możemy przejść do instalacji, która, jak już wspomniałem wcześniej, jest dziecinnie łatwa. Pierwszym krokiem jest pobranie menadżera zasobów, który został zaprojektowany tak, by maksymalnie uprościć instalację Uniona, jak i pluginów. Link, który oczywiście masz w opisie filmu, prowadzi do rosyjskiej strony, na której można w wygodny sposób pobrać plik. I w tym miejscu warto wspomnieć, że na kilku etapach zarówno przeglądarka, jak i Windows poinformuje cię, iż program ten może być szkodliwy dla komputera. Osobiście nie jestem w stanie ci dać gwarancji, że program ten jest w 100% bezpieczny, natomiast dziesiątki tysięcy użytkowników nie zauważyło żadnych problemów ze sprzętem. Także miej świadomość, że nie biorę odpowiedzialności za ewentualne problemy czy utratę danych, a wszystkie kroki podejmujesz na własne ryzyko. Przesadnie dramaturgiczny wstęp mamy za sobą, także przed oczami okazuje nam się okno główne menadżera, a interesować nas będą głównie trzy zakładki. Na samym wstępie wchodzimy w Union, by zainstalować najnowszą wersję, ale zanim to zrobimy, musimy zainstalować Player Kit i Patch, których funkcje masz wypisane zaraz pod ich nazwą. Ciekawostką jest to, iż scrollując w dół możesz znaleźć starsze wersje Uniona, gdybyś potrzebował akurat którejś starszej wersji. Ale nie polecam się tym interesować, jeśli nie wiesz co robisz, a dla zwyczajnego zjadacza chleba przeznaczony jest szczyt listy, gdzie znajduje się najnowsza wersja Uniona. U ciebie na ekranie będzie to wyglądać odrobinę inaczej, bo będziesz musiał najpierw kliknąć i po prostu pobrać te paczki, które zajmują raptem kilka megabajtów. Po pobraniu wystarczy, że klikniesz w to samo miejsce jeszcze raz i wybierzesz miejsce instalacji. I tu już nie ma znaczenia, czy masz wersję z płyty, Steama czy piracką. Bo instalacja w każdym przypadku wygląda tak samo i wymagane jest tylko wskazanie folderu instalacji gry. Po instalacji patcha przystępujemy do instalacji Uniona, co jest o tyle proste, że menadżer już sam wyznaczył ścieżkę do folderu taką samą, jaką wyznaczyliśmy przy instalacji wcześniejszego patcha, więc w tym przypadku nie musimy robić nic poza kliknięciem kontynuuj. No i gotowe, zainstalowałeś Uniona. Teraz wypadałoby pobrać sobie któryś z pluginów. Jest tego sporo, bo można wgrać plugin pozwalający na dzielenie się przedmiotami z towarzyszem, czy taki, który zmienia amulet ognika w coś faktycznie użytecznego, dając mu możliwość zbierania przedmiotów. Wszystko tak naprawdę zależy od ciebie i od tego, jakie pluginy cię interesują. Ja nie jestem fanem zbytniego odbiegania od standardów i osobiście polecam zainstalować tylko te najważniejsze. Pierwszym jest oczywiście wcześniej wspomniany Quick Loot, który jest moim zdaniem pluginem typu must have, bo niewyobrażalnie uprzyjemnia on eksplorację i zbieranie zasobów. Drugim pluginem są dodatkowe, czy jak to woli zmienione animacje podczas przewrotów, gdy mamy wyuczoną umiejętność akrobatyki. Wygląda to znacznie lepiej niż te w bazowej grze i nadają lekkiej dynamiki w walkach na dystans. W tym miejscu jednak małe sprostowanie, bo tego pluginu aktualnie nie można już pobrać z menadżera zasobów, albo po prostu ja go nie potrafiłem znaleźć. Niemniej, jeśli faktycznie został on z jakiegoś powodu wycofany, to wrzucam w opisie link do pobrania tylko tego pliku ze zmienioną animacją akrobatyki. Instalacja tego jest odrobinę inna, bo musisz plik wrzucić do folderu data znajdującego się w głównym katalogu Gothica i gotowe. Przy następnym uruchomieniu gra wczyta te animacje i przy wyuczonej akrobatyce będziesz się kręcił jak betoniara. Do pozostałych pluginów się nie będę odnosić, ponieważ ich nie testowałem i w mojej rozgrywce nie były one potrzebne. Natomiast jeśli dla ciebie wydają się one interesujące, to śmiało możesz ich sobie potestować. Miej jednak na uwadze co instalujesz i koniecznie przeczytaj całą stronę danego pluginu, by wiedzieć jak działa i jakie funkcje możesz zmienić. Przykładem niech będzie wyżej wymieniony Quick Loot, który możemy dostosować pod takimi względami jak to jakim klawiszem będziemy go używać lub to, czy można zbierać też przedmioty z pokonanych wrogów czy skrzyń. Bazowo większość z funkcji pluginów jest włączona, ale mieć świadomość tego, iż na bardzo wiele czynników można wpłynąć i dostosować pluginy do własnych potrzeb, zmieniając ich funkcjonalność czy wygląd. Wiele z nich zostało także przystosowanych do Chronik Myrtany, także bez problemu będą one tam działać. Co do innych pluginów, to nie daje żadnej gwarancji działania, a nawet jeśli już się uruchomią, to gra z tymi pluginami może być niestabilna i wywalać do pulpitu. Dla przykładu mniej więcej w połowie gry w Chronikach musiałem zrezygnować z pluginu rozszerzonego ekwipunku, bo każda moja próba otworzenia go powodowała wyrzucenie mnie do pulpitu. Plus jest natomiast taki, że pluginy tak jak bardzo łatwo się je instaluje, tak bardzo łatwo się można ich pozbyć, bez ryzyka utraty zapisu czy potrzeby reinstalacji całej gry.